just stare into the water. Yeah, I guess you'll never drown. And if you're scared to die a martyr, then I guess just back out now. Serwus, tu Krzyś. I Małgosia, cześć. Witamy Was w Tivacie, niewielkim miasteczku położonym w Zatoce Kotarskiej w Czarnogórze. Z Polski do Tivatu możecie dostać się samochodem, co jest świetnym pomysłem poza sezonem. Nam trasa kwietniowa przez Chorwację zajęła około 18 godzin. Natomiast w sezonie zdecydowanie polecamy podróżowanie samolotem. Jeśli wybierzecie lot z Warszawy, możecie trafić tutaj, do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Tivacie. Lotnisko znajduje się 5 minut samochodem od centrum Tivatu. Jednak nie znaleźliśmy żadnego autobusu, który jest Was tam w stanie zawieźć. Pozostaje taksówka albo 40-minutowy spacer w pełnym rynsztunku turystycznym w 35-stopniowym upale. Jeśli już jesteście w Czarnogórze, to między miastami kursują autobusy Blue Line, którymi bez problemu dojdziecie do Tivatu i innych większych miejscowości. Tivat jest niewielkim miasteczkiem. Posiada zaledwie kilkanaście tysięcy mieszkańców, ale w sezonie letnim, między czerwcem a wrześniem, robi się bardzo tłoczno. Przyjeżdża tutaj tysiące turystów. Dlatego my osobiście polecamy zwiedzanie Tivatu rowerem albo pieszo. Tak właśnie wygląda dość spora część dróg w Czarnogórze. Są wąskie, jednopasmowe. W sezonie robi się wtedy naprawdę tłoczno i takie drogi są niemalże nieprzejezdne. Pamiętajcie, że Czarnogóra nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale obowiązuje tutaj euro. I wpuszczą Was tutaj na dowód osobisty, ale pozwolą zostać tylko miesiąc. Jeżeli chcecie zostać dłużej, będzie Wam potrzebny paszport. Jeśli macie okazję być w Tivacie z samego rana, a zwłaszcza w sobotę rano, to koniecznie musicie zajrzeć na lokalny targ. Jest on troszeczkę ukryty, dlatego szukajcie sklepu Woli, sklepu z kosmetykami lub Extreme Intimo oraz oczywiście tego znaku. Ze względu na lokalizację jest tu niewielu turystów, ale jeśli chcecie przywieźć smaczne upominki do najbliższych, to jesteście we właściwym miejscu. Pomidor to Paradise. Jego wygląd chyba tłumaczy nazwę.
ochotę na swojskie jaja i ser, to można czasem się uśmiechnąć do jakiejś pani i zapytać, domaczy ser, domaczy jaja. Wtedy może uda się Wam kupić coś takiego, co my właśnie kupiliśmy, czyli jajeczko i domowy kozi serek. Niektórzy z Was pewnie będą chcieli zostać tutaj na noc. Szukając zakwaterowania możecie wybierać w różnych hotelach. Mniejszych, większych, droższych, tańszych. Jednak dalej dość popularną, a na pewno najtańszą opcją jest wynajęcie prywatnego apartamentu, który też znajdziecie w różnym standardzie. To jest wariant tak powszechny, że spacerując po okolicy niemal na każdym kroku natkniemy się na noclegi do wynajęcia. Nie jest jednak dobrym pomysłem szukanie zakwaterowania na ostatnią chwilę, bo Czarnogóra z roku na rok staje się coraz popularniejsza. I o ile może zakochane pary chętniej spędzą noc pod chmurką na plaży, o tyle rodziny z dziećmi pewnie już mniej. Jesteśmy w nowej części miasta, w której zaledwie 10 lat temu stała stara stocznia. Obecnie jest to luksusowa dzielnica, która nazywa się Porto Montenegro. Koniecznie musicie zwiedzić marynę, w której są zatrzymowane luksusowe jachty. Często nawet z listy 20 największych jachtów na świecie. A zaraz koło mariny dzieją się fantastyczne rzeczy w lodziarni Moritz. Naturalne składniki. Ceny ok. Polecamy spróbować. My już testowaliśmy. Jak się mam uśmiechać, jak mi się lody skończyły? Na sprzedaż. A świnka skarbonka tego nie zniesie. A ta rzeźba nazywa się D-O-G. No i sika lewym D. Różne rzeźby porozstawiane po mieście. To nie wszystko. W Porto Montenegro jesteście w stanie znaleźć galerię sztuki dla miłośników intelektualnej rozrywki czy pogrążania się w zadumie. Tak wygląda jeden z hoteli w centrum Porto Montenegro, a kolejne już się budują. Jeśli chcielibyście się swobodnie poruszać po Tivacie, to w informacji turystycznej, która znajduje się zaraz obok Porto Montenegro, możecie nabyć mapę oraz taki biuletyn informacyjny o lokalnych atrakcjach.
jak się zwiedza, to trzeba też jeść. Na pewno wielu z Was na początku będzie rozglądało się za owocami morza, lokalnymi rybkami, jest ich oczywiście pełno. Ale to, o czym warto pamiętać, to te małe, lokalne restauracyjki pochowane gdzieś między uliczkami Kiwatu, które charakteryzują się fantastycznym klimatem. Dajcie się namówić na grillowaną jagnięcinę, świeżoteńkie warzywa i lampkę lokalnego wina. Ktoś z Was ma pojęcie, co to są za kwiatki? Jeśli tak, dajcie nam znać. Kiwat jest miastem kontrastów. Wystarczy przejść zaledwie 2 kroki od głównej promenady Porto Montenegro, aby znaleźć się w świecie mieszkańców z ich potrzebami i tradycjami. Większości Czarnogórczyków tak naprawdę nie stać na jadanie w drogich restauracjach Porto Montenegro czy na zakupy w tamtejszych butikach, dlatego większość z nich poza sezonem jest po prostu zamknięta. W Czarnogórze nie brakuje upalnych dni, dlatego nawet jeśli ktoś nie jest zwolennikiem odpoczynku na plaży, czasem po prostu trzeba schłodzić się w Adriatyku. Idąc wzdłuż wybrzeża w Kiwacie, natkniecie się na wiele niedużych i dość wąskich plaż. Nie zawsze mają świetne zaplecze, ale też dużo z nich jest zlokalizowana blisko klubów i hoteli i na pewno nie można im odmówić uroku. Wiele tutejszych plaż to plaże żwirowe. No i z uwagi na to oraz florę i faunę, czyli na przykład wieżowce, koniecznie miejcie ze sobą buty do pływania. Jeśli na żadnej plaży obok Porto Montenegro nie znajdziecie dla siebie miejsca, albo za waszymi plecami ktoś was przedrzeźnia, macie całą promenadę, z której możecie skorzystać i skoczyć do wody. To było przyjemne. No szczęście, że masz drabinkę. To skoro ja już jestem mokra, to idę jeszcze trochę popływać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dobra. Pamiętajcie, że jesteśmy tu dla was. Do zobaczenia. Servus.